Cel życia. Niejeden człowiek wielokrotnie zadawał sobie pytanie: dlaczego ja żyję? Po co się urodziłem? Jak ma wyglądać to wszystko, co mnie otacza? Czy rzeczywiście chodzi tylko o pracę, zarabianie, konsumowanie tego wszystkiego? Czy jest coś więcej? Czasami bywa tak, że w głębi duszy człowieka budzi się impuls, który wykracza poza standard zwykłego funkcjonowania. Człowiek zaczyna poszukiwać nie tylko celu, ale również powołania i realizacji siebie w tym świecie. Czy wszystko to ma wyłącznie materialny wymiar? Czy świat materialny jest jedynym obszarem, który prowadzi nas do realizacji celu? Na te pytania spróbujemy dziś odpowiedzieć w naszym spotkaniu. Spróbujemy też dotrzeć do bardzo głębokich i wewnętrznych pokładów, które spontanicznie budzą się w każdym człowieku. Dzień dobry, Aleksandrze. Ja nazywam się Justyna i bardzo mi miło, że udało nam się dzisiaj spotkać. Chciałabym z Tobą porozmawiać na temat, który jest mi szczególnie bliski, bo zastanawiam się właściwie każdego dnia nad nim, w szczególności w momentach, kiedy nie jest mi najbardziej komfortowo oczywiście, a jest to pytanie, po co ja w ogóle żyję i jaki jest cel tego, że się urodziłam w tym miejscu, w którym się urodziłam, z takimi cechami charakteru czy predyspozycjami. I jak zadaję sobie te pytania, to często natrafiam na ścianę, bo to jest jakiś taki zbiór różnych rzeczy, które ja zauważam, ale nie wiem, do czego one mnie prowadzą, jak ja mam je wykorzystać, jaki jest cel właśnie tego mojego życia i to moje powołanie, i jak ja mogę wykorzystać to, co zauważam, albo właśnie z czego to powołanie się w ogóle składa. Jakbyś mógł dzisiaj przybliżyć ten temat? Tyle pytań od razu, że trzeba od czegoś zacząć, bo bardzo dużo i wbrew pozorom oni wszystkie jest dosyć poważne pytania. Nie po prostu pytania, tylko oni dotyczą w ogóle jakby istoty egzystencji człowieka samego. Żeby wejść w ogóle w rozmowę, my powinniśmy zacząć od duchowych aspektów, od wyższych elementów, które znajdują się poza granicami. Bo twoje pytanie, dlaczego się urodziłam, ono wykracza poza poziom pojmowania. Większość ludzi w zwykłym poziomie istnienia mówią, że urodziłem się, bo to było życzenie ojca i matki. Ale to było życzenie niższej struktury, czyli cielesnej formy, które zostało wywołane poprzez wyższe ruchy. Zacznijmy od tego, z czego człowiek się składa. Pierwsza powłoka, czyli ciało fizyczne. Ono się urodziło. Drugie, dusza, czyli to, co zażąda wszystkim tym, co jest z dołu. Właśnie dusza powoduje ruch energii w organizmie, właśnie dusza powoduje, wymusza bicie serca, pracę mózgu, przetransformowanie informacji, czyli wszystkie wewnętrzne procesy, które u nas zachodzą, one są pobudzane poprzez wewnętrzną duszę. Dusza to nie jest coś w postaci jakiejś tam chmurki, jak niektórzy czasami określają, że jakaś energia weszła i obudziła to wszystko. Jeżeli nasze ciało jest bardzo skomplikowane i złożone, to dusza w pierwszej kolejności, żeby mogła integrować się, ona musi wejść w interakcję z każdym atomem, z każdą komórką naszej części i wejść w synchronizację. Ale ciało samo w sobie, ono jest tak jak ubranie, które jeszcze nie jest ani dopasowane, ani opanowane. Czyli w początkowych efektach ciało u nas żyje tak jakby swoją drogą, a dusza żyje swoją drogą. Zresztą my, pamiętasz, na lekcjach rozbieraliśmy już te cząsteczki, o których teraz mówimy. I od pierwszy element, dlaczego? Tu wchodzimy w powód nie ziemskiej egzystencji, nie dlaczego urodziło się moje ciało,
A dlaczego reinkarnowała się dusza? Czyli dlaczego dusza weszła wewnątrz tego ciała? To jest pytanie numer jeden, które właśnie Ciebie tak interesuje i właśnie z tego powodu, że ono nie pochodzi z przyczyn ziemskich, tak jakby się wydawało, ono stawi Ciebie przed ścianą za każdym razem, kiedy Ty próbujesz na poziomie naszego świata znaleźć odpowiedź, Ty na określonym momencie stawisz ściany. My możemy, ogólnie rzecz biorąc, przyjąć koncepcję ewolucji, różne koncepcje możemy przyjmować, ewolucji społeczeństwa, ewolucji przyrody. Tak, to wszystko się odbywa, ale odbywa się niesamoistnie. Nikt nigdy nie dał bezpośredniej odpowiedzi, mam na uwadze naukowy świat, kto tym wszystkim zarządza. Wszystko spychają na przyrodę, samoistnie działania. Niemniej jednak spektrów zmysłów, który odczuwa człowiek, daleko wykracza poza możliwość rejestracji. I z tego powodu człowiek również stoi przed ścianą, bo on nie rozumie tych procesów. Otóż, zanim dusza się reinkarnowała w ciało, ona już musiała zostać urodzona wcześniej. I ona była urodzona na wyższych poziomach. To, co czasami możesz spotkać w niektórych księgach, tam duchowa matka, duchowy ojciec, w stosunku do duszy, nie tej formy, nie tej osobowości, w stosunku do duszy. I od dusza, ona przychodzi strukturę prawdziwej ewolucji. Nie ciało, dusza. Ciało tylko przy okazji. Co to za ewolucja? Jest to poziom opuszczenia na najniższe warstwy egzystencji, gdzie nabieramy ogromny potencjał siły, to, co my w kabalistycznych naukach nazywamy awiut, oczyszczenia wszelkich niższych życzeń, które wyrażane jest przez tą formę, bo siła awiut to jest siła przyciągania. I to, co my przyciągamy, ono jest zróżnicowane. To nie zawsze jest czysty rodzaj siły. Ono przechodzi przez naszą formę niższą i przechodzi stan tak zwanego zabrudzenia. W momencie, kiedy to przechodzi poziom zabrudzenia, jego należy oczyścić, czyli doprowadzić do użyteczności dla samej duszy, czyli tak naprawdę dla siebie. De facto w bardzo dużym prymitywizmie można powiedzieć, że tym człowiek zajmuje się nieświadomie podczas całego życia. Ale tu warto by było od razu na początku jakby podjąć temat, który jest związany właśnie z pamięcią, bo możesz zapytać od razu, no dobra, no jeżeli dusza reinkarnowała się, to dlaczego ja tego nie pamiętam? Rzecz polega na tym, że ty nie możesz tego pamiętać, dlatego że to, co ty uznajesz za siebie, ono rzeczywiście urodziło się tu na ziemi z ojca i matki, czyli forma. I świadomość rozwijająca się, zanim przeniknie subtelne formy i dojdzie do świadomości duchowej, ona tak czy inaczej opiera się o świadomość materialnego ciała. Z tego powodu człowiek tak naprawdę, on mówi, no tak, urodziłem się, żyję, muszę umrzeć. To jest standard życia zwykłego człowieka. Ale w momencie, kiedy człowiek wchodzi w kolejne kroki, czyli zaczyna czuć rodzaj inteligencji, bo dusza sama w sobie, ona nieśmiertelna, ona niematerialna, ona niemniej jednak bardzo skomplikowana w konstrukcji. Bardzo. O wiele bardziej niż ciało fizjologiczne. I ona nie podlega ani ziemskim prawom, ani niczemu. Strata powłoki, czyli ciała dla duszy, ona jest bolesna. Owszem, dla duszy też jest bolesna, bo to jest kolejna szansa, jakby znika. Ale nie jest tragiczna. Dlatego dusza podbiera sobie kolejną powłokę i realizuje znowuż takie swoje kolejne zadania. Wygląda to mniej więcej tak, jak na przykład masz swoje ulubione ubrania, nosisz je tam 10 lat, później ubranie jest już nieprzydatne, szkoda wyrzucić, bo było ulubione, ale dopóki nie wyrzucisz, nowego nie kupisz. No w tym momencie ten proces w dużym prymitywizmie dotyczy duszy.
I teraz, w momencie, kiedy dusza weszła w reinkarnację, ona weszła w system życzeń, własnych życzeń. Zaczęła pragnąć nie swoją strukturą i swoją istotą, a pragnąć cielesną formą. Czyli wszystkie cielesne życzenia zaczęły dodawać jej poziom awiutu, czyli siły przyciągania światła, bo pierwotnie dusza miała tylko i wyłącznie jeden kierunek świecenia, czyli miłość do Stwórcy i niczego więcej nie było, znacznie większą miłość niż to mają aniołowie. Ale w momencie, kiedy weszła w ciało, ona zaczęła pragnąć, dlatego że ciało całe jest formą wchłaniającą. Ono pochodzi z niższej ziemi i ono tak naprawdę znajduje się bez siły, bez energii, bez niczego. I ono pragnie wszystkiego, pragnie zjeść, pragnie mieć coś, pragnie przyciągać. O, tak jak w naszym świecie my widzimy. Chce człowiek zarabiać, chce dobrobyt, chce luksus. I to wszystko dzieje się nieświadomie pod wpływem presji wewnętrznego awiutu, czyli siły wciągającej. Podobnie jak magnes. Znasz, jak magnes działa? Kiedy postawisz przy metale, on nie wybiera, co to jest. Czy to jest gwoźdź, czy to jest moneta. On po prostu przyciąga. Da się przyciągnąć, to przyciąga. Podobnie i ta siła wewnątrz człowieka przyciąga wszystko, co jest na drodze. I ten element przyciągania, on ulega, to znaczy powinien być opanowany. Nie po prostu opanowany. On powinien być naprawiony i skierowany w tych samych parametrach, co i parametry duszy. Jak tylko zaczyna dochodzić do synchronizacji, że wibracyjna forma i kierunek emanacji duszy i kierunek emanacji zamiarów i motywacji cielesnej formy zaczynają ze sobą współgrać, tu jakby następuje kluczowy moment. Proces ten nazywa się procesem naprawienia. To znaczy, że dusza może użyć ciała niższego do tych elementów, tych zadań, do którymi ona przyszła. Co więcej, na miarę takiego połączenia człowiek w tej cielesnej formie, który nie miał żadnej pamięci reinkarnacyjnej, otrzymuje niewielką część pamięci. Czyli to nie prosto tak, że nagle odblokowało i tam siła jakaś przyszła, a ty w tym momencie zaczynasz na tyle, ile zostało odblokowane, na tyle tobie zaczynają przeskakiwać niektóre obrazy z poprzednich reinkarnacji i z poprzednich życzeń, czyli celów, które były wcześniej założone i które nie zostały zrealizowane właśnie dlatego, że reinkarnacja była przerwana z tych czy innych powodów. Na miarę odsłonięcia ta pamięć coraz bardziej się wraca. Wygląda to bardzo prosto, dlatego że to są efekty, które będą bardzo bliskie do tego, jak ty wspominasz dzisiaj dzieciństwo. Niby już minęło, ale kiedy wspominasz, pamiętasz to, mózg utrzymuje. I tak samo tutaj, jak tylko przychodzi czysty poziom duchowości, w jakimś momencie, który jest naprawiony, zaczynają płynąć właśnie te życzenia, o których my teraz mówimy. I z nimi płynie pamięć. W tym momencie ty zaczynasz uświadamiać sobie swój prawdziwy cel tej reinkarnacji. Do tego momentu mówić bezpośrednio człowiekowi, że ty się urodziłaś dlatego bądź dlatego, nie ma żadnego sensu. To wszystko będzie blef. Są metody, którymi można jakby zbliżono określić cykliczność. Ich szczególnie używają w hinduizmie, w buddyzmie. No, ja ci za chwilę powiem o nich, ale realny aspekt otwiera się człowiekowi indywidualnie. On nie może być otwarty przez kogoś. Nie przez nauczyciela, nie przez mędrca. Każdy może znać twoją naturę. Kiedyś, jeżeli pamiętasz, w starodawniej tam Grecji były takie wróżki, które
właśnie na tych różnych, znaczy to dzisiaj nazywane jest wróżki, a nie były jakby prorocy, które, niemowlęta, które były, oni mogli mówić, jaki będzie los, w jakim kierunku kierować i tak dalej. Te rzeczy jest możliwe. Oni jakby badają się po symptomach, o których my za chwilę porozmawiamy. Ale prawdziwy cel, o którym ty mówisz, on otwiera się indywidualnie. I on będzie znacznie głębszy i głębiej odczuwalny. Im wcześniej otworzysz takie cele, tym głębiej zrozumiesz przyczynę swojego istnienia właśnie w tym świecie, w tej reinkarnacji, w takich warunkach, a nie innych. Ale to od razu powiem, że jakbyś ty nie patrzyła na zewnętrzne warunki, oni są idealne, po prostu idealne do twojego wewnętrznego przeobrażenia. Bo w przeciwnym wypadku dusza by wybrała inny odcinek czasu albo przestrzeni. Rozumiesz ten kierunek? Tak, wydaje mi się, że rozumiem. Tak, żeby podsumować to, co wyłapałam z Twojej wypowiedzi, prawdziwy cel jesteśmy w stanie odkryć dopiero wtedy, kiedy wejdziemy w ten proces naprawienia i kiedy zamienimy nasze życzenia na te życzenia emanujące i zmienimy po prostu swoją naturę. Tak, dokładnie. Wtedy idzie synchronizacja, ale ponieważ ciebie interesuje teraz, no dobra, to będzie kiedyś, a co teraz, prawda? No właśnie, bo to teraz właśnie pojawiają się te pytania, prawda, kiedy no, żyjemy tą codziennością Tak. i żyjemy jeszcze, no tutaj, że tak powiem, chodzimy do tej normalnej pracy, do takiej normalnej oczywiście, ja wiem, że to nie jest normalna praca, ale Nie. to już często o tym mówisz właśnie na zajęciach, ale do tej normalnej dla większości ludzi, żeby nam zapłacili, żebyśmy mogli zapłacić, no ale czujemy gdzieś, przynajmniej ja może powiem o sobie, czuję, są takie momenty, kiedy czuję jakby taki spokój i jakby to takie przejawienie, o którym ty mówisz, moich zachowań w stosunku do innych ludzi, kiedy czuję, że to, co robię, daje mi super frajdę, ale są momenty, kiedy właśnie no, żyję tak jak wszyscy inni, w takim uśpieniu. No i właśnie pytanie, jak zauważać te symptomy i jak wyłapywać te rzeczy, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której aktualnie jesteśmy i może rozwijać to, co już nam się objawiło, tak? Bo zakładam, że no nie wszystko jest tak całkowicie ukryte. Popatrz, jeżeli my popatrzymy realnie na rzeczywistość, to można powiedzieć tak, że przed człowiekiem nic nie jest ukryte. Nic kompletnie. Wszystko jest otwarte. Po prostu od dzieciństwa człowieka nauczyli myśleć, reagować i założyli mu pewne wzorce życia, które ograniczają jego własną percepcję, które mówią, to nie istnieje, na to nie zwracaj uwagi. Wiesz, jak w dzieciństwie było. Dziecko się wygłupia, a rodzice nie wolno, tak nie mów, to nie istnieje, to bajki. I od dziecku po prostu wybijały z głowy, kiedy teraz ono nie może w ogóle skorzystać z tego, dlatego że jemu spracowują kody. To nie wolno, to nie istnieje i tak dalej. Ale to, że ty o tym pytasz, to znaczy, że duchowy akt z ciebie się wyrywa. Tak jest u tysięcy ludzi, po prostu nie widzą rozwiązania. My to wszystko zgłębiamy. Ty masz ten ogromny plus, że za każdym razem, każdy tydzień możesz to jakby w sobie przetworzyć. Ale ogromna ilość ludzi po prostu nie ma z tym do czynienia. I pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, na symptomy. To jest ważny element. Kiedy człowiek wykazuje symptomy prawdziwej swojej natury. Pierwsze 7 lat życia to są czas formacji, kiedy z zwykłego zarodku rodzi się płód i on przechodzi czas formacji ego. W tym momencie poziom wpływu od nieczystej strony, on jest wysoki. Bo wiesz, jak dzieci ciągle chce, ono nie ma rozróżnienia. Niemniej jednak ono chce jeszcze nie uświadomiono. Mało tego, na poziom chcenia dziecka
bardzo mocny wpływ właśnie w tym momencie ma dusza. Dlatego, że własne ego jeszcze nie wyrośnięte, dusza odpieczętowuje swój ślad i człowiek, malutki ten człowiek, on zaczyna paluszkiem wskazywać na to, co jego bardziej interesuje. W tym momencie jedno dziecko mówi: ja będę wielkim muzykiem, bo usłyszało muzykę po raz pierwszy. Drugie pominie tego, jego to nie interesuje. Trzeci, jak to tam kiedyś mówiło, będę kosmonautą, w kosmos będzie lecieć i tak dalej. To nie po prostu zwykłe wymyślanki. To są kierunki, które, jeżeli dobrze przeanalizować dzieciństwo, a jego należy dobrze przeanalizować, tobie wspólnie mapa twojego życia, czyli odpowiedź bardzo prosta. Jak żyć, żeby realizowały się plany wyższe? Faktem jest, że to nie zamieni systemu naprawienia, ale będzie nieświadomie realizować założenia wyższej duszy. Zobacz, jeżeli przypomnisz swoje dzieciństwo, na pewno wspomnisz chociażby 2-3 momenty, kiedy ty bardzo czegoś pragnęłaś, nie rzeczy, a na przykład być kimś, do kogoś podobnym, coś realizować, ale na ten moment, kiedy patrzysz na to wszystko, wydaje ci się to takie śmieszne, dziecinne, nieistotne. Pamiętasz coś takiego? Powiem szczerze, że nie, chyba nie. Znaczy, oczywiście pamiętam niektóre aspekty ze swojego dzieciństwa, ale nie pamiętam, żebym specjalnie chciała kogoś udawać. Pamiętam. Kim byś chciała być wtedy? Tak zaczniemy. Takich dokładnych rzeczy nie pamiętam. Pamiętam bardziej takie rzeczy na zasadzie, co sprawiało mi radość, z kim się lubiłam bawić, jak spędzałam czas i coś ten deseń bardziej. Nie przypominam sobie. Dobrze. To wszystko kwestia rozkręcenia, bo popatrz. Ty powiedziałaś już 2 elementy bardzo istotne. Z kim lubiłaś się bawić? A pytania dalej przedłużymy. Bawiliście się w co? To jest podpowiedź, rozumiesz? Bo jedne biegają po ulicach, drugie siedzą w piaskownicy, trzeci bawią się lalkami i tak dalej. Są różne zabawy. I my uderzamy właśnie w zabawy. Bo przez dziecko nie ma ego, rozumiesz, malutkie. Ono wszystko wyraża spontanicznie. Jeżeli ty na przykład dostaniesz swoje stare zdjęcia, podejrzewam, że ma ich teraz sporo, bo teraz ta cyfrowa struktura tych zdjęć może być dużo, ty możesz odwołać się do każdego zdjęcia i zaczynać przypominać. Ale twoim zadaniem jest nie po prostu przypomnieć sytuację, a przypomnieć odczucia i pragnienia swoje. Nawet jeżeli ci nie uda się tego zrobić w 100%, to ten aspekt przyciągnięcia informacji odpieczętuje tobie globalną wizję ciebie i co ty dzisiaj masz robić. W jakim kierunku według siebie, nie według zewnętrznego środowiska, według siebie powinnaś postępować. To nie jest psychologia, to jest duchowa część. Dlaczego to istotne? Na tym etapie należy powiedzieć jedną rzecz, którą też człowiek zwykły nie bardzo rozumie. Jeżeli nasz mózg biologiczny żyje dzisiaj, jutro, pojutrze, wczoraj i tak dalej, niby porusza się w czasie, otóż to też jest program, którym był nauczony człowiek od dzieciństwa. Dlaczego? Dusza nie ma pojęcia czasu. Dla niej co minie godzina, co minie 1000 lat, to jest jedno i to samo. Ona ekspansję doznaje w systemie duchowych świateł, kiedy jest odarzona ogromną miłością, albo cofa się, czyli obniża swoje świecenie, jeżeli jest odwrotnie. I w strukturze życia człowieka, wtedy kiedy twoje ego odlicza godziny, dni, miesiące, lata, dla duszy twoje dzieciństwo i dzisiejszy czas są identyczne, bez różnicy.
Dla duszy to, co było tam 10-15 lat temu i to, co jest teraz, jest jednym i tym samym. Rozumiesz? Dlatego, kiedy ty mówisz, nie pamiętam, to tylko kwestia skupienia na tym uwagi. A co ty pamiętasz realnie? Ty pamiętasz te wybuchy światła, które były w określonych momentach, czyli to, co ty mówisz, że czułaś szczęście, zadowolenie, radość, o to pamiętam. Niektórzy ludzie odwrotnie, których dzieciństwo było ciężkie, oni odwrotnie pamiętają te negatywne wybuchy, ale to też światła, tylko w innym kierunku. Wybucha wiutu, niespełnienia, ból, cierpienie, różne aspekty. Oni pozostawiają ślad, czyli i oni są widoczne. Reszta rzeczy nadal istnieją w tobie. Każdy dzień, każda sekunda, każdy moment. Kwestia tylko przywrócić. To jest bardzo dobre zajęcie dla odtworzenia pamięci, nie tylko ziemskiej, ale w późniejszych czasach i reinkarnacyjnej pamięci. A przywrócić, to jest jakiś konkretny okres czasu, w którym się powinniśmy skupić realnie? Od 0 do 7 lat. Uczucia, przeżywania. Im wcześniejsze przeżywania, tym lepiej. Teraz też mi się pojawiło takie pytanie, bo ja oczywiście to, co pamiętam, to ci powiedziałam i no to się pokrywa też trochę z życzeniami, które mam aktualnie i czasami jak o nich myślę, to zastanawiam się, ile to właśnie jest jakiś wybryk tego, co ja gdzieś podpatrzyłam, zapożyczyłam albo ktoś mi zaimplementował w dzieciństwie, a ile to jest realnie to, co faktycznie jest tym jakimś celem, który jako dziecko pamiętałam jeszcze. Rozumiem. Tu jest bardzo prosto. Rzecz polega na tym, że dziecko, kiedy rośnie, ono widzi wszystkie rzeczy po raz pierwszy. Wszystkie. I zgodnie z pamięcią reinkarnacyjną duszy centruje uwagę tylko na tych rzeczach, z którymi ma wewnętrzną integrację. A więc na tym etapie ty nie musisz martwić się do implementacji, bo jeżeli na przykład tam rodzice czy znajomi wymuszali ciebie coś robić, a ty nie chciałaś, to teraz wiesz dlaczego, bo to nie współgrało z tobą. Ale jeżeli pokazywali ci obiekt i to harmonizowało, to było spójne z aspektem duszy i nadal jest odpieczętane po dzień dzisiejszy. Co innego jest, kiedy dziecko dojrzewa. No tam jest 7 lat, później idzie kolejnych 7 lat stabilizacji i po 13-14 roku życia, kiedy następuje moment dojrzewania, od tu zaczynają się odpowiedzi na to, co ty pytasz. Czy ktoś mi nie zaszczepił? Tak. Od tego momentu zaczynają się świadome kodowania ego, które na ten moment już dojrzało i zaczyna myśleć, co mu wygodnie, co niewygodnie. I ono może być dowolnie kodowane i manipulowane od poziomu dojrzewania, czyli tych 13-14 lat, wszelkie formy wrażenia, oni już nie idą jako czysta reakcja, a idą jako weryfikowany aspekt odróżnienia. Dlatego wszystkie młode ludzie pomiędzy tam 13, 12 a tam 17 rokiem życia wewnętrznie tak mocno zbuntowany. Dlaczego ten bunt jest? Z prostego powodu, bo wcześniej wszystko było tak lekko i naturalnie. Oni myślą, że to zewnętrznie było. Nie, to wewnątrz. Ego jeszcze nie było. Ono jeszcze nie rządziło. Białe, białe, czarne, czarne. Ciężko się cieszyło ze wszystkiego. Ale od kiedy dziecko zaczęło rozróżniać według swoich życzeń i tworzyć swoje kształty, kiedy ego dojrzało, tu należało już umieć tym zarządzać, a nikt tego nie uczył. Jedyne co? Wymuszenie. Rób to. Dlaczego? Dlatego. I w tym momencie ty już możesz kodować mózg, czyli to, co idzie po 12-13 roku życia, to już systemy bezwzględnych kodów. Oni mogą zaczynać się w dzieciństwie również, ale funkcyjnie oni wchodzą dopiero po systemie dojrzewania. Wtedy, kiedy u człowieka następuje zmiana hormonalna, kiedy aspekty
dojrzałości już zaczynają wchodzić w system ekspansji i w tym momencie zaczyna się rozpoznawanie, to co czytamy w Torze, pojęcia dobra i zła. Dopiero w tym momencie. Dziecko malutkie, tam 4-5 lat, ono nawet jeżeli jest ukarane za coś i pamięta, że coś było nie tak, ono nie rozróżnia tego jako zło albo jako dobro. Ono czuje to dyskomfort albo komfort, ale po systemie dojrzewania już zaczyna rozróżnienie być. To źle, to dobre, według mnie, bo ego już dorosłe. Rozumiesz, o co chodzi? Więc tu możesz się nie bać, jeżeli badasz te najniższe, najwcześniejsze aspekty. No tak, tylko myślę o takich zabawach, no ja jestem kobietą, więc jako dziewczynka akurat bawiłam się w takie typowe zabawy, gdzieś tam w rodzinę, te lalki brały ślub, miały dzieci. Oczywiście to był jakiś tam element tej zabawy, któremu, nie wiem, towarzyszyła chęć takiej, nie wiem, opieki czy odpowiedzialności, zarządzania, to tam można różne sobie cechy wstawić i no właśnie zastanawiam się, no bo tutaj mówisz, że ja to poznałam po raz pierwszy, chociaż mimo wszystko mam gdzieś z tyłu głowy, że ja to mogłam podpatrzeć, tak, że chciałam być jak mama, czy jak babcia, Dokładnie, ale dokładnie. to też być może mi się po prostu spodobało, tak, i ja chciałam dlatego tak postępować. No ale jest to taki, no bo już jak kiedyś wspominałeś na naszych zajęciach, że to jest taki najniższy poziom egzystencji człowieka, tak, to tak jak kobieta, żeby urodzić dziecko, czy zajmuje się domem, że my jesteśmy stworzeni do większych rzeczy. I ja się zastanawiam, czy te cele, to powołanie, czy to się trochę tak nie rozwija stopniowo, że ta rodzina to jest jakiś taki pierwszy element, na którym my się trochę poznamy siebie i później jesteśmy w stanie te cechy, te umiejętności jakoś rozwijać i może robić ich ekspansję gdzieś szerzej, bo nie chcę wierzyć, że celem, znaczy nie wiem, to sobie zadaję te pytania cały czas, tak, ale no nie chcę wierzyć, że celem jest tylko urodzić dziecko i wychować to dziecko i puścić świat, tak? To chyba raczej chodzi o te odczucia, które towarzyszą temu wszystkiemu i jak ja je wykorzystam dalej. Po pierwsze, nie chodzi o dziecko, tylko chodzi o dzieci. Mhm. Po drugie, urodzenie dzieci to nie jest ani powód, ani przyczyna, tylko to jest namacalny akt uczenia się w wyższych aspektach, bo jak Ci wcześniej określiłem, na najniższym poziomie człowiek tworzy rodzinę i tworzy opiekę nad rodziną. On uczy się, jak to robić od zera. Jemu nie wychodzi, on cierpi i tak dalej. Kiedy on przychodzi ten poziom i załóżmy, zakładajmy tak, że ta reinkarnacja, która była owocowna, czyli bardzo dużo poznał, wszystkie systemy poznał, czuje poziom wyczerpalny. Kiedy on czuje, że poziom jest wyczerpalny, on nie będzie dążyć ponownie do rodzenia dzieci, bo poziom jest wyczerpalny. Pytanie, a do czego on będzie dążyć? Kolejnym wyższym aspektem emanacji, tworzenia jest dla człowieka. Jest rodzenie dusz. A tu jest wielki znak zapytania. To zawsze ludzie pytają, wow, a jak to zrobić? Rzecz polega na tym, że to, o czym ja mówię, to nie jest jakaś nowinka. No, dla współczesnego pokolenia to może nowość, ale nasi przodkowie posiadały takie zdolności, kiedy na początku była rodzona dusza, a później dla duszy było rodzone ciało. Ponieważ zdolność świętości jest utracona, pozostała w bardzo małej ilości zdolność rodzenia ciał. Co więcej, jak my widzimy, że nawet te ciała, które powstają, one są słabe, chorowite i niewydolne, czyli na bardzo niskim poziomie. Ciągle oparte jest w chęć posiadania z tego powodu, że nie posiadają wystarczającej ilości od wewnętrznej siły. I ty dobrze zauważyłaś, że proces zakładania rodziny jest tylko niewielkim etapem nauki, ale on jest też potrzebny. Dlaczego?
Pamiętasz, uczyliśmy, że na wyższych poziomach jest takie pojęcie jak Aba i Ima, ojciec i matka, albo Ima, wyższa matka. I ona wewnętrznie stwarza opiekę, daje życie, daje ekspansję, błogość, obfitość. Nawet w naszych czasach, chociaż troszkę jest to przykręcone tam w religijnych formach, ale większość ludzi do kogo woła? Do Matki Boskiej. Pytanie, czemu? Gdzieś głęboko w pamięci genetycznej to zostało. I nieważne, jak to jest dzisiaj. Ważna jest wewnętrzna intencja. I teraz, jeżeli my weźmiemy kobietę, to kobieta tak czy inaczej musi doświadczyć ten element, żeby jego się nauczyć, żeby wiedzieć, jak to być tą, która daje życie. Przecież danie życia to jest największy sakrament. Ludzie myślą, że urodzenie dziecka to jest największy sakrament. Nie. To jest tylko urodzenie płodu, który będzie nosicielem świętości, nosicielem duszy. Innymi słowami, ludzie rodzą dzieci, dlatego żeby Bóg mógł objawić w nich święte duszy. Ale pewnowartościowy akt urodzenia duszy i ciała na dzień dzisiejszy jest niedostępny. No, w niektórych wypadkach bardzo rzadki. Ale w ogóle ludzie zapomnieli w ogóle o wszystkich tych rytuałach, dlatego że świat jest w upadku i tak to wszystko wygląda. Ale istotowo ty masz rację absolutnie. Dlatego że dawaj pomyślimy troszkę inaczej. Odejdziemy od tematu i na przykład weźmiemy takie drzewo jak jabłonka. Pytanie, jeżeli ty usadzisz takie drzewko, z jakiego powodu? Dlaczego usadzisz drzewo, które będzie dawać owoce takie jak jabłka? No, żeby zjeść te owoce, żeby zrobić z nich przetwory. Ale po co? Po co? Tak. To myślę, że każdy, nigdy nie zasadziłam drzewa, ale tak jak sobie czasami myślę, że miałabym dom i miałabym zasadzić drzewo, to tak jak mówię, żeby wykorzystać te owoce, żeby mieć cień, który osłoni kawałek domu, pod którym się można schować w upalny dzień. Bardziej w ten sposób myślę, że wykorzystam jakoś to drzewo. To jest właśnie cząstkowy aspekt, ale końcowy aspekt, zauważ, to jest wtedy, kiedy ty bierzesz jabłko do buzi, ugryziesz i czujesz co? Smak. Smak, on nie jest aspektem materialnym, chociaż reagują nasze organy zmysłu początkowo, ale odczucie smaku ty czujesz w mózgu i wyżej. Miara zadowolenia, które ty odczuwasz od tego na przykład jabłka, ona integruje z systemem duszy. Błogość minimalna tu, ona integruje również tam. Można powiedzieć, człowiek nie tylko on. Nie mówimy o tej sytuacji, kiedy po prostu człowiek zapycha się jedzeniem, bo po prostu nie kontroluje tego, jemu się chce jeść, on o niczym nie myśli. Ale realnie rzecz biorąc, wiele ludzi podchodzi właśnie z powodu odczucia smaku, który jest innym odrobinkę zjawiskiem niż tam głód, inne aspekty. Więc kiedy ty sadzisz drzewo, ty teoretycznie już oczekujesz, że będą bardzo smaczne jabłka i ci już ślinka cieknie, zanim tylko pomyślisz o tych. I z człowiekiem jest bardzo podobnie. Kiedy rodzi się człowiek, on jeszcze zielony jest. Liście wypuszcza, rodziny zakłada. Wszystko to dzieje się tylko po to, żeby doznać tego wyższego smaku, odczucia być. Na przykład, jeżeli jest matka, odczucie być dającą życie. Nie chodzi o sam proces, nie chodzi o dzieci. Chodzi tylko o ten rodzaj odczucia, który pozostaje non-stop. I ten rodzaj odczucia, on nie ma nic wspólnego z materialnym ciałem. To już jest przejawienie duchowe. Tak samo i w innych, u mężczyzny tak samo. On może żyć, rozwijać się, spotykać się, ale w momencie, kiedy u niego rodzi się pierwsze dziecko i on odczuwa siebie ojcem,
u niego wszystko się zmienia. On dostaje inny rodzaj sił, inny rodzaj energii. Jak mężczyzna, tak i kobieta. Za każdym kolejnym dzieckiem ten jakby stan stabilizuje się, on wzmacnia się, duchowe aspekty się wzmacniają. Ale tak jak wcześniej mówiłem, że dosyć często ludzie, duszy przychodzą niekoniecznie dlatego, żeby mieć rodziny. Oni przychodzą dla realizacji czasami tak wysokich celów, które zwykłym ludziom nawet w głowie nie siedzą. Również czy kobiety, czy mężczyzny mogą być przewodnikami tego duchowego światła, dawać życie innym ludziom. Dawać życie nie w znaczeniu ratować życie. No, u nas ratować życie to najwyższa forma jakby pomocy, którą można dać, prawda? A oddać życie? Nie, takiego nie ma. No pomyśl sobie, jeżeli by ktoś do ciebie przyszedł i powiedział ci, wiesz, no ty jesteś młoda jeszcze na razie, ale już miało być tam lat 80, 90, ktoś przyszedł tobie i powiedziałby, wiesz, ja chciałbym ci podarować 10 lat życia. No widzisz, uśmiech od razu taki, szok, mikroszok. Nie uratować twoje zanikające życie, a dodać tobie życie. Widzisz, ten uśmiech i te błogie odczucia, które ty teraz czujesz, mówią o prawdziwości samych tych słów. Ludzie stracili swoją zdolność. Po prostu z powodu właśnie takiego obniżenia ogólnego. Najwyższa forma to ratować życie, nie? Ale skąd ono bierze się, skąd ono przychodzi, dokąd ono znika, nikt nie ma zielonego pojęcia. My uczymy, a czasami, wiesz, jak do mnie niektórzy mówią, panie Aleksandrze, ale ta nauka jest taka trudna, jak to wszystko ogarnąć, a czy ja zdążę? Jeżeli będziesz zgłębiać i dokonywać naprawy, twój wiek życia będzie proporcjonalnie się wydłużać. On się nie oberwie się, bo życie w tobie będzie tylko progresować. Teraz nawet opierając się o wszystkie elementy, o których my mówiliśmy, myślę, że pytanie twoje początkowe odnośnie celu życia coraz bardziej zaczyna się rozjaśniać. Tak, no i na pewno też tak się nie skupiam na tym byciu matką, czy byciu ojcem, bo to uważam, że jest jakiś sposób przejawienia tych cech i ja bardziej staram się patrzeć, co jest pod powierzchnią. To, co powiedziałeś, właśnie dawanie życia, czy wychowywanie, czy rozjaśnianie świadomości, no bo wychowywanie, tak na to patrzę, tak, że to jest dawanie ludziom, dzieciom tej nowej perspektywy. Nie, stop, tu jest niuans. To nie tak proste, jak wydaje się. Problemy tego świata właśnie jest z poziomu wychowywania, ale czym jest wychowywanie? Pokażę ci językiem naszego świata. To mniej więcej podobne do programisty, który programuje określony komputer do pracy, albo pisze jakiś program, albo tworzy jakiś film. No my teraz mówimy, że tam AI to wszystko robi. Nie do końca. AI to jest tylko mechanizm wykonawczy, ale idea, gdzie rodzi się? Wewnątrz człowieka. I w zależności od tego, jaką ideę on włoży w swoją pracę, tak ludzie z tego będą korzystać. Dokładnie tak samo działa z systemem wychowania dzieci. Jaka idea zostaje przez rodziców zaszczepiona, takie dziecko ma perspektywę ekspansji. Albo lekki los, albo ciężki. Jeżeli nic nie zaszczepione, no jak niektórzy mówią, że tam rośnie samopasem, nie? Co chce, to robi sobie, jakoś tam się wyrośnie. No to rzecz jasna, że w tym momencie jest niekontrolowany awiut, brak narzędzi do życia i życie jest bardzo, bardzo trudne. Niemniej jednak dusza nadal będzie wymagać realizacji swoich celów. Otóż aspekt tego wychowania, o którym ty wspomniałaś, i presja duszy odgórnie tworzy to, co ludzie nazywają los człowieka. No, najbardziej zrzucają na aspekt duszy. Niemniej jednak, kiedy my mówimy o ekspansji człowieka, co z niego wyniknie, należy brać i jedno, i drugie, czyli i jego układ genetyczny, warunki jego powstania, wychowania i również te aspekty życzeń, które integrują się z duchowego poziomu podczas reinkarnacji.
Mm, Rozumiem, tylko tak jeszcze sobie myślę, że na pewno wiele kobiet, które nas słucha i mężczyzn być może z jakiegoś powodu też miało takie odczucia, jak tutaj mówię, czerpało przyjemność z tej zabawy w rodzinę, a z jakiegoś powodu no, nie założyli tej rodziny, nie mieli dzieci, bo być może nie mogli znaleźć partnera, którym by jakoś zarezonowali, czy te dzieci się nie pojawiały. No i właśnie zastanawiam się, bo czasami jest tak, że wykreujemy sobie jakiś obraz przejawienia tego, o czym mówimy, tak? Tego wychowywania, tego rozjaśniania, cokolwiek się tam człowiekowi urodziło w głowie, jak był dzieckiem. Wyobrażamy sobie, że mamy to zrobić w jakiś konkretny sposób, tak? Że chcę być matką, chcę mieć męża, no ale ten mąż się nie znajduje, no nie mogę po prostu znaleźć sobie nikogo. I co wtedy? Czy wtedy człowiek powinien Nie, szukać, szukać? nie powinien szukać, od razu ci powiem. To jest właśnie ten problem, z którym spotyka się bardzo duża ilość młodzieży, bardzo intelektualnie wysokiej młodzieży, gdzie socjalny wzorzec mówi, musi być tak. Genetyczna struktura wymusza mózg do myślenia. Tu musisz rodzinę, musisz mieszkanie, musisz to. A dusza przychodzi zupełnie z innymi założeniami. Zupełnie inne aspekty musi realizować. Pamiętaj, chociaż my mówimy, że możemy patrzeć na symptomy, to tak czy inaczej główna decyzja leży w świętej duszy. Jeżeli ona zechce coś zablokować, to cała reinkarnacja może być zepsuta, ona to zablokuje. Bo to nie jest potrzebne, bo człowieka trzeba skierować w innym kierunku. I jeżeli on będzie uparcie chciał tam zakładać rodzinę i tak dalej, to ten efekt może być odłożony na późniejszy czas. Na przykład tam w 50 lat, 80. Brzmi trochę dziwnie dla współczesnego człowieka, tak, ale nie dla duszy. To jest wszystko jak najbardziej realne. I w tym momencie element integracji należy patrzeć po symptomach. To jest bardzo ważne. Co to jest symptomy? Wiesz, jak czasami pogody mówią. Jaskółki latają nisko, widać będzie deszcz. No, fizjologicznie to jest wyjaśnione, bo ciśnienie spada, tam komary spadają, oni latają, łapią te komary z dołu. Ale sam fakt latania jaskółek to jest symptom. U człowieka jest takie same symptomy. Czyli jeden nie zdążył, jak to się mówi, z pieluch wyleźć i już ma rodzinę. Drugi raz i coś się, niby wszystko jest okej, ale realizuje się zupełnie w czymś innym. I tu należy zrozumieć, że aspekt realizacji życzeń nie zawsze, to co ja mówiłem, nie zawsze jest zakładanie rodziny. Jeżeli dusza ma ten proces za sobą, to ona ma już za sobą setki dzieci, setki wnuków, prawnuków i różnych jakby istot, które już jest z tyłu doświadczone. A w tym momencie przychodzi do realizacji znowuż taki innych celów. Ja nie nazywam te celi teraz bezpośrednio, nawet nie wyróżniam je, żeby po prostu nie zepsuć tobie jakby horyzonty. Dlatego kiedy ty dobierzesz, my możemy porozmawiać o tym głębiej. Ale realizacja celu, ona zawsze będzie jakby wychodziła poza standardy, o tak można powiedzieć. Tak, mi dokładnie o to chodziło, bo ta zabawa w tę rodzinę to miał być taki przykład, z którego mieliśmy wyłapać te odczucia, tak? I jeżeli jakiś sposób, który nam się wydawało, że chcemy te odczucia realizować, się nie pojawia w sposób naturalny, bo tak jak mówisz, być może no to nie jest nasza droga, to teraz właśnie pytanie, jak to być teraz, co tu robić? Czy po prostu skupić się na tych symptomach, na tym, co nam sprawiało właśnie przyjemność, radość i próbować różnych rzeczy, żeby je przejawiać, rozwijać, realizować, czy jak rozwijać to powołanie i jak nakręcać tą spiralę tego Zobacz. rozwoju?
pierwszy symptom, który pojawił się w twoim życiu, ty trafiłaś na tego rodzaju naukę. To jest symptom. To nie jest cel. To jest symptom, który ciebie do czegoś doprowadzi. Wiele symptomów zdarzają się, kiedy ty odpowiesz, no dobre, jeżeli mogłabym wszystko absolutnie na ten moment, od czego bym zaczęła? I ty zaczynasz przybierać. Pośród tego, co ty przybierasz, trafiają się życzenia ego. Ja chcę to. Niektórzy ludzie, tak jak mówią, tak, ja chcę piękną willę, ja chcę tam jacht, ja chcę samochód. Załóżmy, zakładajmy, że to wszystko masz. Masz piękną willę, masz, nie wiem, karty bankowe na wiele zer, masz samochody, wszystko masz. I odstartujemy od tego momentu. Co byś zaczęła robić? Taka analiza może ci dać krok kwantowy do przodu, bo ona wyklucza element dbania o materialny świat, który i tak automatycznie będzie się objawiać. Ty nie patrzysz na to, co teraz robisz. Teraz jest jak jest. Chodzę do pracy, zarabiam, coś tam funkcjonuje, ale kiedy ty chcesz dowiedzieć się cel rzeczywistej, wypełnij w swojej wyobraźni wszystkie niższe aspekty, które możesz. I od kiedy posiedzisz sobie tak, medytację albo po prostu po cichu, najlepiej na przyrodzie, i zacznij wyobrazić, że to wszystko już masz. Ciężko pracowałaś na dom, zdobyłaś jego. Tu miałaś jakieś tam wielkie kontrakty w firmie, wszystko jest ok. Pieniędzy masz więcej niż włosów na głowie. Masz jakieś tam statki, samochody, wszystko to po garażach stoi. Przysługa też biega. Zacznij od tego momentu i zadaj się pytaniem. Rozumiesz? Ego w takich wypadkach doznaje mikroszoku, bo ono ciągle chce. A jeżeli ty mu w wyobraźni dajesz, że to wszystko wizualnie niby jest, ono nie zaprzestanie tego chcieć, ale ono przeżyje mikroszoku. W tym stanie mikroszoku małego ty znajdziesz stan swojego powołania. To jest proste. Druga rzecz to jest to, co ci mówiłem na początku. Po zdjęciach analizuj, co ci do głowy wpadało z świętej duszy, ale postaw pytanie dokładnie tak. Nie to, co robiło na ciebie wrażenie w materialnej formie, a w jakich momentach ty czułaś wyższe duchowe przeżywanie, kiedy to ten moment był i radości, i wrażenia, i jakby integracji, że ty chciałaś być kimś podobnym na przykład do tego człowieka, albo robić coś takiego. Rozumiesz? Te najbardziej takie selektywne elementy wybierz. Popatrz, co my uzyskujemy z tego? Pierwsze, wyrzucamy całość poziomu rządzenia ego i wszelkiego rodzaju fałszu. Typu ja chcę, ja muszę, jakoś trzeba żyć, a gdzie brać pieniądze. To przeszkadza. Stajemy na linii finalowej i na początkowej. Zbieramy największe aspekty i to jest ważnym elementem też. Weźmiemy teraźniejszość. Kiedy człowiek realizuje właśnie cele duszy, zaczyna działać reguła. Bóg nigdy nie pozostawia swoich dzieci. Dopóki człowiek realizuje cele ego, i anioły, i wyższe siły stoją i czekają, aż jego awiut się wzmoga. Oni widzą, jak człowiek cierpi, choruje, przykro jemu jest, źle mu jest, ale nic nie mogą na to poradzić, bo to jest decyzja samego człowieka. To jest decyzja człowieka, co słuchać, kogo słuchać. To dusza rezonuje. Jeden uczy się duchowych rzeczy, a drugi uczy się, jak tam, nie wiem, na giełdach gdzieś handlować. Każdy dąży do swojego. Ja nie mówię, że coś jest dobre, co złe. Po prostu unikum jest taki, że każdy element i ten, który na przykład tam handluje na tych giełdach, on przez całe życie będzie ćwiczyć i kształcić tu zdolność
pożyje sobie tych 60-70 lat, odejdzie, a w kolejnej reinkarnacji albo będzie kontynuować, albo przejdzie zupełnie na inne aspekty życia. Niemniej jednak, jeżeli ty już na tym etapie, w tym wieku zadajesz się tymi pytaniami, a dzisiaj jest bardzo dużo młodzieży, które myślą i zadają podobne pytania, bardzo dużo, to w tym momencie oznacza, że dusza, która przyszła, to nie jest po prostu zabawka typu społeczne aspekty, rodzinne, tam tradycje i różne inne rzeczy. To było potrzebne kiedyś. Czasy się zmieniły mocno i stare aspekty, które już były kiedyś tam u rodziców, u dziadków i tak dalej, jeżeli oni się nie zmienili, oni mogą służyć tylko jako fundament, ale nigdy jako budowa. Ty możesz na nich oprzeć się mentalnie, psychicznie, ale budujesz już zupełnie coś innego. Coś, co może innym w głowie się nie mieści, ale to jest twój świat, ty rozbudowujesz jego. Myślę, że to jest na pewno do przemyślenia, bo czasami mam takie wrażenie właśnie, jak sobie myślę, tak wracając do tego pytania, które zadałam ci na początku, no, że na pewno nie bez powodu trafiłam na tę naukę i na pewno coś mam robić, być może co mi się jeszcze w głowie nie mieści, tak? Dlatego bardzo dziękuję za to ćwiczenie, bo już nawet jak mówiłeś i tak myślałam o tych wszystkich materialnych rzeczach, już je tam zdobyłam, wydałam, wszystkie te po prostu rzeczy, o których tam głowa myśli, no to pojawił się taki spokój na chwilę i faktycznie wydaje mi się, że to jest super ćwiczenie i gdzieś te odpowiedzi będą do tego rozwoju. Także bardzo ci dziękuję. Chyba pytań już nie mam, tak mi się wydaje. Myślę, że przemyślisz to wszystko, przeanalizujesz, jak dojrzejesz do kolejnych aspektów, to możemy wrócić do tej rozmowy czy do innego tematu bez żadnego problemu. No a tak czy inaczej to spotykamy się dosyć często i myślę, że te elementy, które mamy na zajęciach, to uzupełniają ci krok po kroku i wewnętrzny poziom wiedzy i głębokość zrozumienia, jak funkcjonuje ten świat. Tak, no na pewno zacznę od tego ćwiczenia, o którym mówiłeś, bo teraz podczas zadawania tych wszystkich pytań, jak próbowałam sama gdzieś tam drążyć ten temat, to czułam, jak moje ego po prostu odpowiadało mi na te pytania i to było frustrujące, a spróbować z innej strony, myślę, że to jest teraz cel i na pewno mam nadzieję, że wrócę następnym razem do ciebie już z jakimś kolejnym pytaniem na kolejnym etapie. No cóż, to miłego dnia ci, miłego wieczorku. Do zobaczenia, do Dziękuję usłyszenia. bardzo, do usłyszenia.